Dzisiejszy odcinek powinien nosić tytuł Spełnione marzenia albo Spełniamy marzenia, spełniamy prośby, ponieważ czasem się zdarza, Mówisz o moich marzeniach? Też. Czasem się zdarza, że gdy ktoś napisze i o coś poprosi, uda się to zrealizować szybko. I tak właśnie powstała dzisiejsza zupa. Zróbcie proszę, ponieważ mi nie wychodzi. Co nie wychodzi? Zupa krem z ziemniaka. Zapraszamy dzisiaj. Powiem Wam szczerze, że ja myślałam, że to są spełnione moje marzenia, a tutaj Mirek mi mówi, że już wiedział o czyichś marzeniach, nie wiem kto, odezwij się, chcę wiedzieć, kto ma takie same marzenia jak ja. Ja jestem ziemniaczara, uwielbiam ziemniaki. I ostatnio jak byliśmy w Wenecji, jedliśmy zupę krem z ziemniaka z odrobiną trufli. I tak mnie to zainspirowało. To był punkt do wyjścia do tej zupy. Robimy. Żeby zrobić zupę krem z ziemniaka, tak naprawdę należy obrać ziemniaki. Takie polskie, pyry, większe, mniejsze, brudne, czyste. Trzeba je wszystkie umyć i obrać. Bierzemy te kartofle i idziemy je obierać. Dzisiaj zrobimy to na 4 ręce, jak widzicie, żeby było szybciej. Ziemniaki trochę umyjemy, żeby nam się tutaj nie brudziło nic. I obierzemy je, a skórki wrzucimy do miski, żeby nie zapchać zlewą. Jak widać, gdzie kucharek 6, tam szybciej można się najeść. To nie było tak? Nie. No dobra, na pewno będzie co jeść. Gdzie kucharek 6, tam dużo można zjeść. No chyba, że kucharki lubią jeść. To wtedy gorzej. Pierwsza partia ziemniaków już obrana. Mogę zacząć kroić i oczywiście od razu wstawię wodę, żeby te ziemniaki szybciej się ugotowały. Ziemniaków nie musimy kroić na malutkie kawałki, ale im będą mniejsze, tym szybciej się ugotują. I tak na samym końcu wszystko zmiksujemy. Pierwszą partię ziemniaków możemy już wrzucić do garnka. A druga partia ziemniaków nadciąga. Nie ma opóźnień w tej kuchni. Widzę, że jest tutaj jeszcze jeden mały garnuszek, tak zwany rondelek. I są grzyby. Wrzucamy je do garnuszka. Zalewamy je wodą. Włączamy palnik. I czekamy, aż się zagotują. Jeśli tak jak my kochacie ziemniaki i podoba Wam się pomysł na naszą zupę krem z ziemniaka z truflami, możecie ten odcinek polubić, zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a gdy naciśniecie ten dzwoneczek, który jest tam w tamtym rogu pod ekranem, w którym się poruszamy i włączycie wszystkie powiadomienia, zawsze dostaniecie informacje o tym, co nowego wydarza się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni. Możecie sobie nawet ustawić przypominajkę i odliczanie, jak będziemy emitować nowy odcinek na naszym kanale na YouTubie w niedzielę o 18:30. Pamiętajcie o live'ach w trzeci poniedziałek miesiąca o godzinie 20. Wtedy zawsze rozdajemy e-booki. Wystarczy zapisać się do naszego newslettera. Jeśli kochacie pieczywo i lubicie piec chleby, a nie wiecie do końca jak to zrobić, macie wątpliwości, zapraszamy do wzięcia udziału w naszym kursie. Można go wykupić, link poniżej, to jest najnowsza świeżynka. Oczywiście święta przed nami, także kurs lepienia wegańskich i bezglutenowych pierogów i łuszek również znajdziecie tam w linku poniżej. A jeśli lubicie publikacje, możecie nabyć naszą najnowszą książkę 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską, przeróżne przepisy, 1 do zrealizowania na tydzień, 52 nowe przygody kulinarne po roku. O właśnie, zupa krem, tym razem z brukli, w tej książeczce. Przepyszna. Także zapraszamy, komentujcie, zadawajcie pytania i zlecajcie nam nowe odcinki na Facebooku, Instagramie i na YouTubie. Wracamy do grzybów. Musimy zmniejszyć moc palnika pod grzybami. Tak, do 4 wystarczy. Na 4 albo na 3 nawet. I resztę ziemniaków wrzucamy do garnka. Miałeś jednak rację, trzeba zrobić... Czasem mąż ma rację. W tej wersji się Nie trzymajmy. ukrywam. Tak jest. Czasem, tak jest. rozumiem. Czasem, tak, czasem nie. Czasem mąż, czasem żona. I to jest równowaga w małżeństwie. Równowaga jest wtedy, kiedy żona ma częściej rację, a mąż ma rację czasem. Nie, Czyli... ja wolę jak ty masz dobra, rację, bo dowcipy. dzięki temu nie muszę podejmować różnych decyzji, Jesteś mogę wolna od zdać, problemów, tak, prawda? dokładnie, mogę zdać się na ciebie i robić różne fajne rzeczy. No I dobra, to jest słuszne. dzisiaj trzymamy się tej wersji. Także
Masz zawsze rację. O, Od razu dodam sól do ziemniaków, one wtedy szybciej się rozgotują. nie ma co zwlekać. Nie ma co zwlekać. Sól kamienna, polska, zmiksowana, by łatwiej się rozpuszczała. Kamienna polska, czyli kłodawska, bo w tej chwili tylko sól kamienna jest z Kłodawy w Polsce. Ziemniaki się zagotowały, zmniejszamy moc palnika na 5 i teraz muszą się ugotować. Przykrywamy Możemy przykryć. i czekamy. Gotujące się grzyby trzeba Pachną pilnować, świętami. tak? Słuchajcie, święta Ale za trzeba chwilę. też pilnować i w razie czego, jeżeli za dużo wody się wygotowuje, troszeczkę uzupełnić. Czuję święta. Czujesz święta, ale zaraz przestaniesz czuć. Ale nie dajemy wam jeszcze linka nad Joligłową do świąt, dajemy do zup. Ale Tutaj są zupy. ja może zaraz wytłumaczę, dlaczego Mirek zaraz przestanie czuć święta, a poczuje się jak w Wenecji, bądź w ogóle jak we Włoszech, gdyż Lubię czuć w się tej w Wenecji. chwili do tych grzybów dodamy troszeczkę przypraw, szczyptę soli i trochę pieprzu. Ale to jeszcze nie zmąci świątecznego zapachu. Ale wiesz, co ci zmąci? Zauważyłam, że pasty truflowe i różne tartufaty bardzo często robi się z użyciem innych grzybów, niekoniecznie trufli. Bardzo często właśnie są to prawdziwki albo pieczarki. I ja tutaj teraz zrobię taką pastę, którą później dodamy do ziemniaczanki. Możecie sobie taką pastę zrobić i trzymać ją w ogóle w słoiczku. Nasza oczywiście wyląduje cała w zupie, ale można sobie taką pastę zrobić i trzymać, tak jak wcześniej Oliwa powiedziałam. truflowa. I to ona da zapach całej paście. I teraz jeszcze chwileczkę się pogotuje, bo już prawie zmiękły, a za to do zupy dodamy przyprawy. Czarny pieprz i szczyptę asafetydy. Jeżeli Zamiast asafetydy, czosnek, cebula, cokolwiek macie ochotę. możecie na przykład przysmażyć sobie jedną cebulkę albo podsmażyć odrobinę czosnku na oliwie z solą. My wolimy asafetydę, Ponieważ gdyż jest delikatna i poza tym jest i zdrowa. łagodna na żołądek i wątrobę. Sprawdzamy, czy już ziemniaki są ugotowane. Proszę bardzo, już są miękkie. Jeszcze tylko dodajemy mleczko kokosowe, Tak, tak, to już. żeby ta zupa mogła być bardziej kremowa. I teraz się musi zagotować. Można teraz, zanim się zagotuje zupa, zblendować pastę grzybową. Najlepiej miksować albo w kielichowym blenderze, mikserze, albo w takim podłużnym naczyniu, co też uczynimy. Oczywiście, jeżeli chcecie mieć wyczuwalne kawałki grzybów, możecie taką pastę przepuścić przez maszynkę do mielenia. Wtedy będą takie Odrobinki, ale odrobinki, ale to nie. jest bardzo fajne, jak się na przykład taką pastę robi do spaghetti albo do jakichś w ogóle kluseczek. Ale akurat Żeby w nie był zupie to krem, a żeby były wyczuwalne kawałki grzybów. Tutaj jednak krem jest wskazany. jest wskazany, ale jeżeli zostaną nam dłuższe kawałki grzybów, też się nic nie stanie. Freestyle, po prostu. Ja powiem szczerze, że jak znajdę w swojej zupie taki kawałek większy grzyba, to ja się nawet ucieszę. O, i już widzę, że na pewno tak będzie. Ziemniaki się zagotowały. Myślę, że blendera naprawdę nie trzeba czyścić do końca, ponieważ to trafi tutaj, a jak tego trochę wcześniej trafi tutaj, to też się nic nie stanie złego. Miksujemy i nalewamy do talerza. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Jeszcze tylko kilka kropli oliwy truflowej na wierzch. Wiecie, są czasami takie produkty i takie potrawy, które nie wyglądają najpiękniej. Które lepiej smakują niż wyglądają. To nie jeżeli jest chodzi zupa o z pasztetową. Jeżeli chodzi o pastę grzybową, ona zawsze będzie wyglądała jednakowo, po prostu będzie brunatną masą, ale smakuje za to wyśmienicie. Więc w związku z tym smacznego i na zdrowie.
Słuchajcie, nie ma nic lepszego jak ciepła zupa w chłodny dzień.